Polacy moglibyśmy się nazwać Chińczykami Europy. Teraz to już tylko może być gorzej, bo ekologia, bo za ciasno, bo nie będzie jedzenia, głód, energia się wyczerpuje. Czasy są tak ciekawe, że tych filmów można by nagrywać mnóstwo. Przyniosą szereg rozwiązań, o których nawet dzisiaj nam się nie śni. Dochód gwarantowany jest zły, ale może... Niewypłacalność USA, no to byłby absolutny kataklizm. Co się będzie działo w najbliższych miesiącach, latach? Bo w końcu tylko krowa nie zmienia poglądów. No to tutaj faktycznie powiało optymizmem. Czym się różni w ogóle recesja od depresji? I akcje, i bitcoin, i surowce. Już nikt nie mówi, że Stany to jest miejsce, gdzie chcemy jechać. Przed nami tylko Armagedon i uciekać z pieniędzmi. Wręcz przeciwnie, uważam, że Nie chcę nagrywać o długach i o braku pieniędzy, o biedzie, ale muszę. Dzisiaj w tym filmie muszę, bo sam to przechodziłem. Pamiętam, jak miałem kilkaset tysięcy złotych długu. Jak nie wiedziałem, co z tym zrobić. Jak nie miałem obok siebie osoby, która mogłaby mi powiedzieć, jak wyjść z tej sytuacji. Ale dzisiaj mam dla siebie rozwiązanie, bo mam takie osoby obok siebie i miałem wtedy, kiedy przechodziłem swoją metamorfozę finansową. I specjalnie dla Ciebie, bo wiem, że w Polsce mnóstwo jest osób, które potrzebują takiej pomocy finansowej. Stworzyliśmy bezpłatną platformę finansową. O tym wszystkim usłyszysz w nagraniu, które pojawi się na kanale już 30 lipca o godzinie 19. Zapisz koniecznie w kalendarzu, żebyś nie przegapił. Być może najważniejszy film na kanale Agent Specjalny. Do zobaczenia. Gościem dzisiejszego odcinka jest Jacek Lorek, doradca inwestycyjny z 30-letnim doświadczeniem, ekspert rynku kryptowalut. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Jacek Lorek. Cześć Grzegorzu, dziękuję za zaproszenie. Cześć. Jeden z pierwszych licencjonowanych doradców inwestycyjnych w Polsce. Myślę, że to może na początek się pojawić. Przedstawienie Jacka mieliście w zapowiedzi, ale powiedziałem o tym, bo będziemy rozmawiać o inwestycjach, o gospodarce, o takim spojrzeniu, myślę, najbardziej świeżym na dzisiejszy świat, tak bym powiedział. Wszyscy znają to powiedzenie, obyś w ciekawych czasach żył. No i myślę, że te czasy są tak ciekawe, że tych filmów można by nagrywać mnóstwo. Rozmawialiśmy zanim rozpoczęliśmy tę rozmowę no właśnie, tyle padło różnych historycznych rzeczy, ty już troszkę doświadczenia więcej biznesowego i życiowego też masz, więc wspominałeś te lata 70., 80. I fajnie powiedziałeś, że my jako Polacy moglibyśmy się nazwać Chińczykami Europy. To takie wprowadzenie, jak było kiedyś, tak? Jak wyglądała komuna, jakie były problemy, później ustawa Wilczka w 1988 roku, później te wszystkie przemiany, wybuch przedsiębiorczości, wielu bogatych ludzi właśnie wtedy zaczynało. No i część osób mówi, no wtedy to było, tak? Ale dzisiaj też przecież widzimy ogromny sukces firm, które podały świetny przykład, bo ja rzuciłem, że przecież nie mamy marek, Niemcy mają tyle marek, a ty rzuciłeś świetny przykład Solarisa polskiego. Nie zapominajmy o Impoście przecież i o wielu innych firmach technologicznych z nowych technologii, które działają. Więc to się wszystko niesamowicie zmienia. Ledwie 30 kilka lat minęło. Więc chciałem cię zapytać może na początek. Nie idźmy na razie w to, co się wydarzy za ileś lat. Chciałbym ciebie zapytać, Jacku, jak ciebie by zapytał, nie wiem, czy masz wnuków, zapytałby cię, Jacek, dziadku, jaki ten świat jest dzisiaj? Jak ty byś to ocenił? Co się dzisiaj dzieje w porównaniu do tego, co ty znasz? W jakim jesteśmy momencie w ogóle gospodarki? W którym momencie idziemy? Może takie pytanie na początek. Jakbyś tak się zastanowił, dokąd ten gospodarczy, finansowy świat idzie? Kilka pytań w jednym. Ja wiem, ja tak zawsze rzucam na otwarcie, a możesz wybrać sobie ten kierunek tego pierwszego pytania, który nas poprowadzi dalej. Dziadkiem formalnie nie jestem, chociaż pewnie mógłbym być, bo mam 2 dorosłych dzieci. Okej. I jakbym tak miał powiedzieć, jaki ten świat dzisiaj jest. Ja jestem w ogóle optymistą. Jestem optymistą i uważam, że szereg osób mówi, no tak, ale to już najlepsze to było, teraz to już tylko może być gorzej, bo ekologia, bo za ciasno, bo nie będzie jedzenia, głód, energia się wyczerpuje i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że ludzie są na tyle kreatywni i ludzka wyobraźnia jest tak nieograniczona, że coś, co dzisiaj nam się wydaje jakąś przeszkodą nie do przejścia, a za 10 lat może być zupełnie zapomnianym problemem. Podam przykład taki pierwszy z brzegu. To jednych z takich straszaków
że się mówi, no tak, ale w tej chwili demografia jest tak fatalna, no bo rzeczywiście ona nie jest najlepsza, umówmy się. Mogła być lepsza. Mogłaby być lepsza. Albo lepsza już była, nie właśnie choćby w latach 80. Demografia jest tak fatalna, że kto będzie na nasze emerytury pracował. Tak? I jeżeli ta relacja osób pracujących na tych beneficjentów robi się coraz bardziej niekorzystna. No ale z drugiej strony słyszymy w tej chwili coraz więcej o sztucznej inteligencji, robotyce. Prawdopodobnie za chwilę okaże się, że wydajność pracy wzrośnie, pomimo tego, że stosunkowo mało ludzi będzie wchodziło w ten wiek produkcyjny. Oczywiście to będzie generować nowe problemy, tak? Nie chciałbym być beneficjentem, ja już nie będę, ale mnie to nie grozi. Ale pewnie tym przyszłym pokoleniom, osoby, która jest skazana na jakiś dochód gwarantowany, który no, będzie pewnie tym takim skutkiem negatywnym ubocznym. Ale podałem to jako przykład, że myślę, że całkiem niedługo okaże się, że szereg rzeczy, które pracują na nasze PKB, będą wykonywać za nas po prostu stworzone oczywiście przez ludzi, maszyny, roboty i tak dalej. Tak? Czyli to jest jakby pierwsza taka kwestia związana z tym, że jakby boimy się przyszłości i co będzie dalej. Jestem również optymistą, jeśli chodzi o energię. Może nie jestem jakimś wielkim specjalistą, jeśli chodzi o sprawy energetyczne, ale uważam, że zanim rzeczywiście się okaże, że te paliwa kopalne będą musiały nas zadusić, zagnieść, albo że ich zabraknie, to uważam, że w międzyczasie alternatywy energetyczne w postaci energii jądrowej i termojądrowej, które oczywiście to jest kwestia bardziej 15-20 lat niż 5, przyniosą szereg rozwiązań, o których nawet dzisiaj nam się nie śni. Ja wcale nie jestem przekonany, czy model samochodu, który wymyśliła Tesla i którym podbija świat, czyli samochód elektryczny, nie przejdzie do lamusa szybciej, niż nam się wydaje. Mhm. Absolutnie nie chcę dezawuować firmy Tesla, ponieważ jakby jej wartość dodana to nie tylko kwestia napędu samochodów, ale bardziej ich autonomiczności. I tutaj oni za chwilę mogą podbić świat zupełnie jakby w nowej sferze. No kilka kwestii poruszyłeś, może się odniosę chociaż do jednej. Pierwsza, to zgadzam się oczywiście, ta robotyzacja, automatyzacja, dochód gwarantowany, który już nie tylko jest wprowadzany na papierze, ale podobno w tych wsiach warmińsko-mazurskich ostatnio nawet gdzieś ta informacja mi wpadła, poprawcie mnie, czy tak jest, bo nie sprawdziłem tego, ale podobno to już jest testowane, w sensie już jest wypłacane w tym roku. To się miało pojawić, albo nawet w tych wakacyjnych miesiącach miało być wypłacane chyba nawet 30 000 osób. To bardzo mi tu gdzieś z tyłu głowy siedzi, więc sprawdzę to, ale po materiale. Tutaj nie jest to bardzo rzetelne z mojej strony, ale rzucam i mówię wprost. Ale jest to temat, który się zmienia, więc część osób mówi, że ten dochód gwarantowany jest zły, ale może on jest jakimś rozwiązaniem, którego dzisiaj nie widzimy i może ta emerytura w ogóle nie będzie występowała, czyli nikt nie będzie musiał na nią pracować, bo będzie coś innego. Jakby nasz model życia jest znany z tego, że nasi dziadkowie mieli emeryturę, no to nam się wydaje, że my też musimy mieć, a może będzie w ogóle zupełnie inny system, który też będzie dobry, a dzisiaj go jeszcze nie widzimy, dlatego tak hejtujemy na razie te rozwiązania, które są po prostu z książek, które są pisane przez Klausa Schwaba i nam się wydaje, że wszystko, co jest poza naszym rozumem, poza naszą wyobraźnią dzisiaj jest złe i dlatego często straszymy tymi tytułami YouTube'owymi, nie tylko my czasami, bo chcemy przykuć uwagę i pokazać, jak ten świat wygląda, ale może jeszcze nie wszystko rozumiemy. Temat Tesli, Jacku, no widzimy, że te samochody wodorowe coraz bardziej się rozpychają i może faktycznie wydarzy się to, co powiedziałeś, czyli jeszcze te samochody na dobre elektryczne nie weszły do naszego świata, a może one się faktycznie szybko zastąpią czymś, co przecież nie jest takie gdzieś za kurtyną, tylko te wodorowe samochody czy autobusy już jeżdżą przecież. No to dobrze, to przejdźmy do takiego pytania, które na pewno pojawia się w głowach osób, które światem finansów bardziej się interesują. No tym, że generalnie pieniądz jest coraz mniej warty i mówi się, że drukują. Część osób kojarzy to z drukarką, część bardziej może świadomych z tym, że po prostu się dopisuje w systemach informatycznych zera i tworzy się coś, czego nie ma i wierzy się w to, że to ma jakąś wartość.
No i zawsze te Stany są takim papierkiem lakmusowym, że jak tam się coś wydarzy, no to później ta Europa dostaje rykoszetem. Ostatnio Stany się przecież dogadały, tutaj zaraz nam rozszerzysz pewnie ten temat w kwestii zadłużenia, tak? Kolejnego zadłużenia tych Stanów Zjednoczonych. Niektórym się wydaje, że już to zadłużenie nie może być większe. Co się będzie działo w najbliższych miesiącach, latach, jeśli w tych Stanach faktycznie oni dalej się chcą zadłużać, wybory przed nami? Jak my jako mały kraj, tak naprawdę, no mały kraj, który jest wielkości jednego tylko stanu amerykańskiego, no ale prawie 40 milionów nas dotyczy. No i my nie możemy powiedzieć, że my jesteśmy mali, no bo to dotyczy naszych pieniędzy, naszych gospodarstw, naszych inwestycji. Jak ty na to wszystko patrzysz? Na te Stany, które są zadłużone i przecież ta gospodarka nie wygląda tak różowo. Już nikt nie mówi, że Stany to jest miejsce, gdzie chcemy jechać. Widzimy ulice amerykańskich miast, gdzie też ta bieda i te problemy ludzi są coraz bardziej widoczne. Znowu zapytanie, w którym kierunku to idzie i jak my rykoszetem jako Europa dostaniemy. Zanim odpowiem na to pytanie, to taką trochę klamrą i jeszcze chciałbym wrócić do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, bo też nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że ja jestem absolutnym apologetą wszystkiego, co się dzisiaj na świecie dzieje. Absolutnie nie jestem zwolennikiem i uważam, że to prędzej czy później się odbije jakąś szkawką. Model polityki monetarnej, która jest stosowana, można w zasadzie powiedzieć już globalnie, do tej pory nawet zagościła, że tak powiem, nad Wisłę, ale wcześniej była stosowana przez kraje głównie rozwinięte, tak? Czyli ten właśnie wspomniany przez ciebie dodruk pieniądza, no to oczywiście on ma szereg bardzo negatywnych konsekwencji. Przede wszystkim negatywnych konsekwencji dla nas, no bo jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia zwykłego obywatela, który posiada jakieś swoje oszczędności, no to niestety te oszczędności są zjadane przez podatek inflacyjny, który musimy my zapłacić za to, żeby rządzący mieli komfort rządzenia, albo żeby się za bardzo nie musieli wysilać, jak wygrać kolejne wybory, tak? Bo to się troszeczkę do tego sprowadza. Więc, ale już tak przechodząc do tego pytania. No jak wiesz pewnie, mieliśmy nawet tutaj ostatnio, sporo się działo w tej kwestii, czyli kwestia limitu zadłużenia w Stanach. Takie krótkie wprowadzenie. O poziomie zadłużenia nie decyduje rząd, tylko decyduje Kongres. Ponieważ w tym roku od stycznia Kongres był kontrolowany, czy jest kontrolowany przez partię opozycyjną wobec gospodarzy Białego Domu, no to wtedy to klepnięcie podwyższenia zadłużenia nie jest taką prostą rzeczą i w wyniku tego rząd amerykański, dopóki Kongres nie dał zielonego światła, że okej, podnosimy limit zadłużenia, nie mógł się dalej zadłużać, nie mógł emitować kolejnych papierów dłużnych skarbowych, co nawet przez chwilę pojawiło się w narracji jakiejś publicznej, że Ameryce grozi tak zwany default, czyli niewypłacalność. Ja w swoich raportach wielokrotnie o tym pisałem, że to jest scenariusz, można powiedzieć, prawie niemożliwy. Oczywiście wszystkiego, czego nie możemy wykluczyć, jest w jakimś tam stopniu prawdopodobne, ale bardzo mało prawdopodobne. I to trochę zakrywało na teatr polityczny, no i rzeczywiście tak się to skończyło. Ostatecznie doszło do kompromisu i ten limit zadłużenia został podniesiony. W krótkim terminie jest to dobra informacja, ale rozumiana w ten sposób, że to jest dobra informacja, że niewypłacalność USA, to byłby absolutny kataklizm. Dla rynków finansowych, dla gospodarki globalnej i niezależnie od tego, w jakim zakątku świata żyjemy. Jest takie przysłowie, że jeśli Amerykanie mają katar, to cały świat łapie zapalenie płuc. I trochę by tak było. Więc z punktu widzenia tu i teraz jest to pozytywna wiadomość. W długim terminie, no to oczywiście to będzie implikowało dalsze osłabianie dolara i w ogóle
słabość walut fiducjarnych. W średnim terminie ma też jakieś tam konsekwencje negatywne, co jeśli będziesz chciał, żebym to wyjaśnił, to chętnie to zrobię. Ale w takim bardzo krótkim horyzoncie, no to jednak jest to pewna ulga dla świata, tak? Czyli, że największa gospodarka świata, tak jak wspomniałeś, to już nie ta sama Ameryka, która była 30 czy 50 lat temu, ale dalej to jest największa gospodarka na świecie. Dalej udział PKB USA w globalnym produkcie brutto to jest 24%. I jeszcze długo, długo będzie to gospodarka numer 1 na świecie, więc z tego punktu widzenia lepiej, że ta Ameryka nie zbankrutowała. To tak dopytam prywatnie, ale oczywiście to usłyszycie. Na drugim miejscu są Chiny, czy są Indie? Na drugim miejscu są Chiny. Chiny mają w tej chwili gdzieś około 18%. Rozwijają się oczywiście szybciej niż Stany i szacunki mówią, że gdzieś pewnie na początku przyszłej dekady, czyli za mniej więcej 10 lat, Chiny być może zdetronizują Amerykanów, jeśli chodzi o udział w gospodarce światowej, aczkolwiek model chiński się wyczerpuje. I ten jakby impuls, na którym chińska gospodarka szła do góry przez ostatnie, w zasadzie 30 lat, bardzo słabnie. I do końca nie jestem pewien, czy właśnie wszyscy mówią, ok, Chiny za chwilę będą drugie, czy przypadkiem właśnie Indie że ten trzeci na tym skorzysta, na tym wyścigu. Mówisz o Chinach, które się skończyły, tak to można powiedzieć, że skończyły się, w sensie nie gonią, tak? Tu jest problem tej demografii chińskiej, tej polityki jednego dziecka, o to chodzi bardziej, czy jeszcze o coś? No bo w tych raportach widać, że faktycznie za kilkanaście lat te ilości pracowników zmniejszą się znacznie, tak, że dzisiaj w ogóle Chińczycy już nie chcą w ogóle mieć dziecka, czyli ta polityka jednego dziecka, która kiedyś była stosowana, sprawiła, że część Chińczyków w ogóle się przyzwyczaiła do tego świata gier, nowej technologii, cyfryzacji i w ogóle życia samotnie, no a to ma dalsze konsekwencje gospodarcze, których niektórzy nie widzą, no bo oni patrzą na siebie i mówią, co mnie interesuje, to, że Chiny nie będą gonić Stanów tak szybko jak wcześniej. To jest jedna z przyczyn, ale myślę, że problem jest bardziej złożony, ponieważ przede wszystkim to Chiny jako kraj gospodarki jednak centralnie planowanej, z dużym udziałem rynku. Ja chyba nie jestem odosobniony w opinii, że jednak to rynek powinien decydować, gdzie optymalnie powinny być alokowane zasoby. I oczywiście Chiny startowały miały tak zwane rezerwy proste, tak? Czyli startowały z niskiego poziomu. Chińczycy sami z siebie są pracowici, więc jakby wykorzystywali te wszystkie atuty i to im dało ten duży handicap. Poza tym skorzystały bardzo na procesie globalizacji, czyli to, co się w ogóle działo w gospodarce światowej po upadku bloku wschodniego i to Chiny są największym beneficjentem globalizacji. Ale jednak na koniec dnia to jest dalej centralne planowanie i uważam, że to gdzieś jednak będzie ważyć na tym, że mogliby to pewne procesy mogłyby się toczyć w sposób bardziej racjonalny i jakby zgodny z logiką rynku. Ale ta demografia również też, zwłaszcza, że ta polityka jednego dziecka doprowadziła do całkowitego załamania tego naturalnej wymiany pokoleń. I co prawda być może kiedyś w przyszłości, sam już wspomniałem, te problemy demograficzne będą łagodzone rozwojem technologii, ale jednak Chińczycy z jednej strony jakby kładą akcenty na to, żeby motorem napędowym już nie w takim stopniu był eksport jak do tej pory, tylko konsumpcja, ale tych konsumentów po prostu nie będzie tylu,
ilu mogłoby być. I to wszystko tak jakby nakładając na siebie powoduje, że jakimś super optymistą nie jestem odnośnie tego, że te Chiny tak zdominują ten świat, a już kompletnie uważam, do lamusa wkładam opinię, która mówi o tym, że chiński yuan zdominuje amerykańskiego dolara. Tutaj to jakby w tej kwestii to jestem w zasadzie pewien, że to nie nastąpi nigdy, ponieważ troszeczkę tak przechodzę na inne wątki, ale... Proszę. To jest ciekawy wątek. Zdarza się, że wielu komentatorów mówi, że tak, że koniec dolara jest bliski, że właśnie jesteśmy świadkami za naszego życia, to się wydarzy. Z drugiej strony jest obóz, który mówi, że absolutnie, tak, że i podaje tutaj procentowy udział wszystkich transakcji w wszystkich bankach światowych, że to jednak nie jest możliwe, tak, że faktycznie dolar jest na pierwszym miejscu i to się długo nie zmieni, więc to jest tylko sen, który się nie wydarzy. Ale mówiłeś na samym początku, nie wiem, czy nagrywaliśmy wtedy, czy rozmawialiśmy jeszcze w kuluarach, że 100% no to nigdzie nie ma, że nawet mogę być bardzo optymistyczny na jakimś rynku, ale co się wydarzy, tak czarne łabędzie, które nadpłynęły w ostatnich miesiącach i latach falami wręcz, to nie jest jeden, tylko być może kolejne są za rogiem, więc tak naprawdę powiedzieć, że coś się wydarzy na pewno, no to może nawet fantazjować w tych ostatnich czasach, które są tak zmienne. To może idźmy do tego pytania jeszcze, do tego pytania związanego z tym juanem. Jak myślisz, co tam się może wydarzyć? Znaczy rola dolara amerykańskiego jako waluty rezerwowej świata spada i to jest oczywiście proces, który jest nie do zatrzymania. Tak? No to wynika to z naturalnej spadku hegemonii Amerykanów w sensie gospodarczym. No jeśli ich PKB jednak relatywnie, kiedyś to było 40%, tak? W momencie zakończenia II wojny światowej gospodarka amerykańska to było 40 kilka procent światowej gospodarki. To ciągle jest największy kraj, ale to spada. Ale to jest jakby jedna przyczyna. Druga przyczyna jakby powolnego odchodzenia od dolara to są kwestie takie, bym nazwał, trochę geopolityczne, czyli robi nam się świat w tej chwili wielobiegunowy i nie wszyscy mamy kilka takich różnych grup interesów, nie do końca zgodnych z tym, jak to wygląda z punktu widzenia atlantyckiego. I przykład ostatnich wydarzeń, gdzie Amerykanie stosują dolara jako narzędzie nacisku politycznego, nie oceniam pobudek i przesłanek do stosowania tego, czyli na przykład kwestia sankcji wobec Iranu i zamrażania ich aktywów, ostatnia kwestia Rosji. Nie wchodzę zupełnie w te aspekty polityczne, ale fakt faktem, no to gdzieś na koniec dnia powoduje, że każdy się jednak będzie 2 razy zastanawiał, czy chce mieć tyle samo dolarów, ile miał. Ale z kolei też od tych dolarów tak szybko odejść nie może. Ponieważ nie zapominajmy, że dolar jest najważniejszą również walutą pożyczkową. Czyli kraje są zadłużone w dolarach, tak? Bo jest to najbardziej dostępna waluta. Jeśli nie zadłużamy się w swojej walucie narodowej, to zadłużamy się w dolarze. I kraje eksportujące surowce nie są w stanie nagle odejść od rozliczeń dolarowych, no bo z kolei muszą mieć te dolary na obsługę tego zadłużenia, które mają i z którego tak szybko nie wyjdą. Ale jest ważniejsza rzecz i tą ważniejszą, chyba najważniejszą rzeczą jest kwestia nawet nie tyle dominacji danej gospodarki w gospodarce światowej, ale dominacji danego rynku kapitałowego w globalnym rynku finansowym. I dominacja amerykańskiego rynku kapitałowego jest nieprawdopodobna. Jak policzymy sobie kapitalizację 2 największych amerykańskich giełd, tak? Czyli New York Stock Exchange i Nasdaqa, to jest 40% globalnej kapitalizacji wszystkich rynków akcji. Podobnie z rynkiem obligacji. Amerykański rynek obligacji to jest około 50 bilionów dolarów przy 100 z lekkim hakiem bilionach dolarów globalnego rynku obligacji.
I teraz kraje, które trzymają rezerwy w danej walucie, tak, to przecież trzymają je w papierach wartościowych, najczęściej w obligacjach. Ten rynek musi być po pierwsze godny zaufania, musi być płynny, musi być odpowiednio szeroki, żeby można było stosunkowo krótko i łatwo te pieniądze lokować i wycofywać. Rynek amerykański jest, jeśli chodzi o amerykański rynek kapitałowy, jest on najmniej obciążony jakimiś takimi regulacjami typu swobody przepływu kapitałów i tak dalej. I teraz jeśli porównamy to z rynkiem chińskim, to rynek chiński jest dużo mniejszy, jest dużo płytszy, ale przede wszystkim nie ma swobody przepływu walut. Tak? Więc nikt nie będzie jakiś nie wiadomo jakich nadwyżek lokował w Chinach, bo nie będzie miał wcale pewności, że za kilka lat nie spotka go to, że co dzisiaj spotkało na przykład Irańczyków czy Rosjan z dolarem amerykańskim. Więc pod tym względem dzisiaj za bardzo nie widzę kandydata na detronizację dolara. Będzie może trochę większa dywersyfikacja, a być może pojawi się coś innego. I to jest też jakby jeden z kolejnych rzeczy, że najbliższe 10 lat mogą być zupełnie inne niż do czego jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli chodzi o takie rozwiązania globalne. No, na pewno się to będzie działo. Nieprzyzwyczajeni jesteśmy też do wojny kinetycznej, która się toczy za naszą wschodnią granicą. I tutaj nawiązując do tego, co powiedziałeś, że jeśli Stany mają Katar, to cały świat ma zapalenie płuc i idąc właśnie tym tokiem myślenia, tym porównaniem, jak ty uważasz właśnie, w którym kierunku my jako, nawet nie inwestorzy, bo większość naszych oglądających to często nazywają się inwestorami, no ale mają na przykład 100 000 złotych i to są wszystkie pieniądze, które oni mają. Więc to nie są pieniądze na inwestycje, tylko często to jest poduszka finansowa, rodzinna. Być może część rodzin chciałoby część tego zainwestować, no bo widzi, że te pieniądze są coraz mniej warte. No i pytanie właśnie o te zapalanie płuc, czy to finansowe zapalenie płuc w Polsce jest, ale nie przez Stany, nie przez to, co się dzieje, bo na razie to jest gdzieś tam gaszone, ale dzieją się różne rzeczy za granicą, za tą wschodnią granicą i część ludzi się boi również trzymać pieniądze. Część osób wyraźnie mówi wprost, że może się wydarzyć wszystko, nie strasząc, tylko zabezpieczając swoje środki i właśnie, co robić ze swoimi pieniędzmi, co ty robisz, no bo wiem, że o tym wspominałeś, że dużą część swoich środków inwestycyjnych masz, no nie w gotówce, ale w krypto, a dokładnie w Bitcoinie. I chciałem zapytać, jakie ty masz właśnie predykcje, jakie ty masz takie przewidywania pod kątem takiego bezpieczeństwa? Czy ty w tego Bitcoina poszedłeś, no bo wiem, że to nie jest w ostatnim roku, poszedłeś dlatego, że nie wiem, boisz się na przykład tego, żeby nie mieć nieruchomości, których nie zabierzesz w razie W, jeśli by się coś działo, no to nie zabierzesz nieruchomości. Wielu bogatych ludzi miało przecież nieruchomości w Kijowie, no i co? No i musieli po prostu wyjechać, nieruchomości nie zabierzesz. Część ostatnio to świetnie porównywało, że złoto zabierzesz, bitcoina zabierzesz, nieruchomości nie zabierzesz. Znowu szerokie pytanie, jestem z tego znany, że tak analizuję kilka rynków, ale myślę, że wiesz, co mam na myśli, że wielu Polaków, będąc bardzo blisko tego, co na wschodzie, niektórzy mówią, nic się nie wydarzy przecież, nie? Nic się nie wydarzy. No ale jeśli będziesz zabezpieczony, aby się wydarzyło, no to coś masz, z czymś startujesz. Jak ty znowu to widzisz, nie strasząc, tylko realnie patrząc na to, gdzie już 15 więcej miesięcy za nami tego teatru geopolitycznego, który no niestety chyba się nie kończy. Jedno pytanie, a wątków bardzo dużo. Znowu. Postaram się, ale jakby iść jakby poszczególnymi wątkami, no bo tak inaczej Jasne, ciężko proszę. będzie mi to jakoś w sposób uporządkowany odpowiedzieć. Jeśli chodzi o geopolitykę, to nie bardzo mam narzędzia, żeby tutaj się bawić w jakąkolwiek prognostę, ale ja bardziej upatruję tej sytuacji w tej chwili, bo wspomniałeś o Polsce, jako szansę. Jako szansę, bo no ta wojna prędzej czy później się skończy. Miejmy nadzieję, że szybciej niż później i ta Ukraina będzie musiała być odbudowana i Polska się tutaj znowu, to się może jawić jako nieprawdopodobna okazja, ponieważ no kto będzie
logistycznie najbardziej przygotowany do tego, żeby się w ten proces zaangażować. Polskie firmy budowlane myślę, że mogą być tutaj zdecydowanym wygranym. Geograficznie jesteśmy bardzo blisko, ale zapytam właśnie, bo już się mówi o tym, że największe koncerny BlackRock już mają w posiadaniu, wykupują jak największej ilości ziemi, areały i czy my znowu nie będziemy na końcu i nie będziemy pośrednikiem, mimo że jesteśmy na pierwszej linii pomocy. Tego nie wiemy, w sumie to jest nasze znowu gdybanie. No, pytanie jest, kto będzie finansował tę odbudowę, bo kto będzie dawał pieniądze, pewnie na tym zarobi najwięcej. To jest oczywiste. To jest oczywiste, ale mimo wszystko bardziej jest to dla nas szansa niż nie. To jakby w tym sensie. Ale to jest jakby jeden wątek, tak? I jakby wiele o geopolityce, no oczywiście z tematów jest problem chiński, Tajwanu, relacji chińsko-amerykańskich. No można tutaj te tematy mnożyć, ale skupmy się na tym, co jest bardziej przewidywalne albo... I więc ja powrócę w ogóle do takiej powszechnej opinii. Zresztą przyznam się uczciwie teraz, mam okazję jakby coś wyznać, bo w końcu tylko krowa nie zmienia poglądów, tak? Że sam byłem większym pesymistą w kwestii ogólnych perspektyw gospodarczych, jeśli mówimy o najbliższych kilku latach. Nie chcę mówić, bo 5, 10 czy więcej lat, ale powiedzmy najbliższe kilka lat. A co zmieniło tę optykę? To znaczy tak, bo jest jakby dosyć powszechną narracją jest tak, przychodzi recesja, ta recesja może być wręcz depresją, to może być w ogóle porównywalne z tym, co wydarzyło się blisko 100 lat temu, czyli największym kryzysem gospodarczym świata. A mogę jeszcze wtrącić, żebyś wytłumaczył, czym jest recesja, bo niektórym się to wydaje, że to teraz mamy recesję, że ludzie trochę patrzą bardziej na ceny, ale recesja mi się kojarzy naprawdę z dużym zaburzeniem gospodarczym, z bezrobociem, ale bezrobociem 30%. I naprawdę problemami takimi, które widać, bo dziś nie widać. Część mówi, co, przecież pełne są restauracje, pełne galerie i faktycznie tak jest, więc chciałbym, żebyś powiedział widzom, czym jest ta prawdziwa recesja, której no nie ma. Najpierw odpowiem anegdotą. Tak? Czyli czym się różni w ogóle recesja od depresji? Recesja jest wtedy, kiedy twój sąsiad szuka pracy. Depresja jest wtedy, kiedy sam szukasz pracy. Tak? To tak. Ale już tak bardziej poważnie, no to mamy tak zwaną techniczną definicję recesji, czyli w sensie technicznym to o recesji mówimy wtedy, kiedy mamy 2 kwartały z rzędu z ujemnym wzrostem gospodarczym. Tak? Czyli PKB w danym kwartale było niższe niż w poprzednim i tak się wydarzyło przez 2 kolejne kwartały. W pewnym sensie recesję tak rozumianą, to ona już wystąpiła w zeszłym roku. Przynajmniej w gospodarce amerykańskiej pierwszy i drugi kwartał 2022 roku były ujemne. Ale oczywiście nie o taką recesję chodzi. Tak? Recesja, której powinniśmy się bać, to jest taka recesja, gdzie przede wszystkim ludzie tracą pracę, czyli rośnie stopa bezrobocia, spadają zyski spółek. To ma wpływ na kursy akcji, no bo jakby kursy akcji spółek są pochodną jakby 2 podstawowych elementów. Jeden to jest kwestia oczywiście polityki monetarnej i tego, jaki jest koszt pieniądza. I 22 rok był tego przykładem, że to bezprecedensowe podnoszenie stóp powodowało spadki na giełdach, no ale jest jeszcze ta druga, jakby gorsza potencjalna przyczyna, czyli kiedy spadają tak zwane EPS-y, tak? czyli zyski przypadające na jedną akcję, czego na razie nie doświadczyliśmy. Ale ogólnie się mówi, że może być ciężka recesja i rzeczywiście ta gospodarka się będzie bardzo zwijać. I pewnie jakaś recesja będzie. Taka troszeczkę bardziej uciążliwa niż tylko te 2 ujemne kwartały w zeszłym roku. Aczkolwiek myślę, że ona nie będzie wcale taka ciężka, ani długa i być może się troszeczkę spóźni, bo już powinna się pojawić w drugim kwartale, a jednak jak się patrzy na pewne wskaźniki makro, to jednak nie jest tak najgorzej. Ale jest jeszcze druga sprawa, którą chciałem powiedzieć, ponieważ
recesja nigdy nie przychodzi wtedy, kiedy się wszyscy jej spodziewają. Tak? Jeżeli wszyscy analitycy wieszczą recesję, to ona pojawi się wtedy, kiedy większość tych analityków zmieni zdanie. A propos analityka finansowego, to nie wiem, nie wiem, czy wiesz, jaka jest definicja analityka finansowa. Znowu anegdota będzie? Analityk finansowy to taka osoba, która jutro w bardzo elokwentny sposób wyjaśni ci, dlaczego wczoraj się pomyliła. To oczywiście żart, ale coś w tym jest, że kiedy... Więc to jest jakby jeden z powodów, dla których uważam, że wcale nie musi być tak źle z tą gospodarką. Niekoniecznie z rynkami finansowymi, ale to już jest taki bardziej, bym powiedział, niuans i to w bardzo krótkim terminie, ale bo akurat w kwestii najbliższego kwartału nie jestem jakimś super optymistą, przyznam się, ale to nawet nie tyle z powodu recesji. Ponieważ jest jeszcze na rynki finansowe to, co ma największy wpływ, to tak zwana płynność finansowa. Tak? Czyli czy jest płynność w systemie finansowym, czy jej nie ma. Tak? I aktywami, które są najbardziej wrażliwe na to, czy płynność rośnie, czy płynność spada, to są właśnie akcje, zwłaszcza akcje spółek wzrostowych i między innymi również krypto. Chyba nawet najbardziej krypto. I teraz wrócę do kwestii, o której wspominałeś, czy o którą tam pytałeś, czyli o ten problem limitu zadłużenia w Stanach, czyli tego tak zwanego debt ceiling. To ta sytuacja patowa, z którą mieliśmy od stycznia do początku czerwca, ona paradoksalnie bardzo, bardzo sprzyjała rynkom wrażliwym na ryzyko, ponieważ to, że rząd amerykański się nie mógł zadłużać, czyli nie emitował nowych obligacji, to pewna część środków, która jest w systemie banków komercyjnych, która byłaby przeznaczona na obligacje, nie była przeznaczona na obligacje. A o te same środki biją się rynki obligacji, rynki akcji i rynki krypto. Tak? Czyli jeśli rosną rezerwy banków, jest większa skłonność do podejmowania ryzyka. Kiedy rezerwy banków spadają, to wtedy spada ta skłonność do podejmowania ryzyka. Nie mówię o ryzykach, o skłonności poszczególnych inwestorów, tylko środków, za które ci inwestorzy te decyzje inwestycyjne podejmują. I teraz sytuacja, z którą mamy do czynienia w tej chwili, czyli budżet jest wydrenowany do zera. Miernikiem, który to mierzy, jest tak zwany rachunek rządu amerykańskiego w Fedzie, to się nazywa TGA, Treasury's General Account. Tam zostało dosłownie parę miliardów dolarów. Stąd było jakby wiadomo, że jak się nie dogadają do któregoś tam czerwca, to będzie zero. Jak będzie zero, jest niewypłacalność. Już wiem, że się dogadali, natomiast oni muszą teraz te pieniądze uzupełnić. Czyli w krótkim czasie będą więcej emitować niż wydawać. Bo kiedy już uzupełnią ten rachunek, średnio tam powinno być od 500 do 800 miliardów dolarów takiej rezerwy. To wtedy to się bilansuje, czyli co emitują, to wydają i nie ściągają pieniędzy z banków, ale dopóki nie odbudują tego, to płynność będzie drenowana z banków komercyjnych, bo ktoś te obligacje będzie musiał kupić. Jeśli teraz weźmiemy pod uwagę inny proces płynnościowy, który się dzieje od roku, czyli tak zwane luzowanie, znaczy odwrotność, zacieśnianie monetarne, czyli ten dodruk pieniądza w ogóle to jest tak zwane luzowanie ilościowe, czyli quantitative easing to się nazywa ładnie z angielskiego. I to, co Fed robił w sposób nie bez precedensu od 2020 roku, od lockdownów covidowych przez następne 2 lata, to od marca zeszłego roku w wyniku tego, że inflacja wymknęła się spod kontroli, robił proces odwrotny. W wyniku tego procesu miesięcznie znika z rynku 100 miliardów dolarów, czyli te zapuste pieniądze, drukowane obligacje teraz są sprzedawane w rynek za realne pieniądze. To ściąga pieniądze z banków. Przez chwilę to było zrekompensowane tym, że Amerykanie nie emitowali obligacji, ale ciągle mamy quantitative tightening, czyli to zacieśnianie, plus
rząd będzie się musiał zadłużać i to w krótkim, z tym, że zaznaczam, w krótkim terminie, ponieważ myślę, że zajmie to im 3-4 miesiące, kiedy odbudują te swoje rezerwy finansowe, to będzie rzutować na te rezerwy banków, a w konsekwencji na płynność w systemie finansowym. Więc akurat w tym krótkim terminie może być różnie. Ale kiedy to się już wydarzy, uważam, że jeszcze ta końcówka tego roku powinna być całkiem dobra, a na to się nakłada jeszcze jedna rzecz. Mianowicie mamy coś takiego jak tak zwany cykl prezydencki. Co to jest cykl prezydencki? Tak się akurat składa dziwnie, że giełdy akcji, wybory prezydenckie mamy co 4 lata. I w tym 4-letnim cyklu najmocniejsze zachowanie giełd jest w tak zwanych latach rok przed wyborami. Tak? Ja je nazywam lata PE, czyli pre-election. I historycznie nie mam przy sobie tu żadnych materiałów, żeby to pokazać, ale jest coś niesamowitego, ile procent skumulowanego wzrostu indeksów się wydarzyło w tej 1/4 czasu, no bo mamy 1 rok z 4 lat. I właśnie bieżący rok 23 jest kolejnym takim właśnie rokiem PE, jak ja to nazywam. I w związku z tym, jako rok, ten rok będzie rokiem niezłym. I nawet pomimo tego, że uważam, że krótkoterminowo może zadziałać ten efekt wyciągania płynności poprzez wzmożoną emisję obligacji, to jeszcze w tym roku będzie można zarobić. Więc ogólnie nie jestem jakimś takim specjalnym pesymistą, że przed nami tylko Armagedon i uciekać z pieniędzmi. Wręcz przeciwnie, uważam, że w ogóle ten rok to jest dobry czas na zbudowanie pozycji właśnie, które zabezpieczą nas przed tym, że wartość pieniądza traci i te nasze inwestycje mają szansę nas przed tym utratą pieniądza ochronić. No to tutaj faktycznie powiało optymizmem, którego jest mało ostatnio w polskim, nie tylko polskim internecie, bo część komentatorów, część widzów komentuje w ten sposób, że to jest straszenie. Czy to jest straszenie, czy to jest po prostu realna ocena sytuacji właśnie finansowej, jeszcze przy okazji upadków banków, upadków giełd kryptowalutowych i wielu sytuacji, które sprawiły znowu, nadwątliły to zaufanie inwestorów, szczególnie tych nowych, młodych, którzy weszli, stracili pieniądze. No więc może pytanie w tym kierunku, jeśli mówisz, że pozytywnie na to patrzysz i będzie można zarobić na rynkach, no to gdzie uważasz najbardziej? Oczywiście już wspomniałem o tym, że ty sporo swoich środków inwestycyjnych wspomniałeś, masz na rynku krypto, a konkretnie w Bitcoinie. To jest jedna opcja, którą rekomendujesz. No nie możesz rekomendować, ale zapytam, które aktywa według ciebie najbardziej, poza oczywiście rynkiem krypto, chociaż może nie, no ale jeśli jesteś dużą ilością swoich środków, 80% z tego, co mówiłeś, no to jest odważnie, tak to bym skomentował, bo chyba nie znam takiej osoby, która ma aż tak dużo na rynku Bitcoina, więc które aktywa w ciągu najbliższego półrocza, może tak krótko i może roku, według ciebie są dobre, a które są zagrożone? Zanim odpowiem na to pytanie... Anegdota. Nie, tym razem to nie będzie anegdota, ale chciałem jakby jedną rzecz wyjaśnić. Ty, Grzegorzu, pewnie wiesz, natomiast prawdopodobnie większość widzów nie, więc pozwolisz, że jakby pewną kwestię wyjaśnię. Ja prowadzę grupę telegramową, darmową grupę telegramową, której uczestnicy mają dostęp do moich analiz, moich raportów rynkowych, które jakby wychodzą właśnie od tego makrootoczenia oraz jaki wpływ wydarzenia makro mogą mieć na rynki finansowe, jak również do tego, jak ja pozycjonuję się rynkowo w średnim i w długim horyzoncie czasowym. Jest również grupa klientów, która ma dostęp do moich
inwestycji w czasie rzeczywistym, ale jedna i druga grupa, to co jest istotne, dzięki temu dostępowi mogą, jestem przekonany, bardziej racjonalnie i bardziej optymalnie optymalizować swoje inwestycje. I korzystając z okazji, chciałem gorąco zachęcić do skorzystania z dostępu do tej wspomnianej bezpłatnej grupy telegramowej, bo z tego co wiem, również na ekranie będzie jakby bezpośrednie odniesienie w postaci linku tego dostępowego. I teraz, jakby wyjaśniwszy to, pozwoli, że teraz skupię się na odpowiedzi. Więc to, co robię tu i teraz, no jakby z powodów oczywistych, no nie mogę ci takiej udzielić odpowiedzi, ale odpowiedzią w pewnym sensie na twoje pytanie będzie tytuł webinaru, który jest planowany i pewnie który się wydarzy przed datą emisji naszej rozmowy. W każdym razie webinar, który jest planowany na 20 czerwca, będzie miał tytuł Oktoberfest, czyli gra pod Halving 24. Także w pewnym sensie już sama nazwa i ta gra słów oddaje moje pozycjonowanie. Uważam, że gdzieś na przełomie 3. i 4. kwartału tego roku to będzie czas doskonałej okazji inwestycyjnej na to, żeby zainwestować na przykład w Bitcoina, ale również zainwestować w akcje. Myślę, że jednym z ciekawszych w ogóle rynków, jeśli chodzi o rynek akcji, to będą w ogóle tak zwane rynki wschodzące, emerging markets. I myślę, że również w tej grupie będzie rynek polski. Natomiast to, co robię teraz, inwestuję aktywnie, gram i na wzrosty, i na spadki, z tym, że wszystkie te inwestycje mają charakter wybitnie bardzo krótkoterminowy. Ale w tej perspektywie takiej myślę dla widza bardziej interesującej, czyli patrząc średnio i długoterminowo, bo tak powinni inwestorzy patrzeć na rynki, zwłaszcza ci, którzy jakby nie mają jakiegoś rozbudowanego know-how inwestycyjnego, powinniśmy inwestować w długim terminie. To jeszcze raz to powtórzę. Uważam, że przełom 3. i 4. kwartału będzie takim momentem dobrym na inwestycje. I w zasadzie powiem tak, i akcje, i Bitcoin, i surowce. Myślę, że rok 2024 i następne to będą czasy jakby zbierania owoców z tych inwestycji. Dobrze, Jacku, dziękuję ci bardzo. Myślę, że nie tylko powiało optymizmem, którego jest mało, ale takim realnym spojrzeniem na nie tylko geopolitykę, na polskie podwórko, na inwestycje i na wszystko, co się dzieje. Opowiedziałeś, myślę, że w prosty sposób o tym, co się wydarzyło w Stanach i jaki to ma wpływ na ten rynek polski, ale najważniejsze pokazałeś, że sami też powinniśmy dbać o to, nie tylko o edukację, ale o to, że ten nasz najbliższy ogródek finansowy jest najważniejszy, że i tak nie mamy wpływu na to, co na wschodzie, na to, co na Atlantyku, na to, co na Pacyfiku czy w Stanach, no bo nie mamy. Możemy tutaj sobie dzisiaj porozmawiać, a i tak te wszystkie decyzje zapadają daleko, daleko za naszą wyobraźnią, percepcją i chyba tak zostanie, więc straszyć się nie ma co, ale edukować w finansach i inwestować zawsze warto. Dziękuję ci, Jacku, za wizytę u nas. Ja również dziękuję. Bardzo ciekawa rozmowa. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.